Trochę mnie tu nie było, więc zaczniemy od czerwca. Po raz pierwszy byłam w Katowicach i powiedzieć, że to miasto się zmieniło na plus, to jak nic nie powiedzieć. Byliśmy stałymi bywalcami w tym mieście. Przede wszystkim dobrze się bawiliśmy. Glasgow jest porównywane do polskich Katowic, ale po tym, co zobaczyłam, to jest to porównanie kompletnie nietrafione. Z korzyścią dla Katowic. Pierwszy raz widziałam katowicki spodek na żywo. Naprawdę architektura i to, jak to miasto się zmieniło z typowo górniczego i brudnego miasta w nowoczesne, wielokulturowe i turystyczne jest po prostu niebywałe. Częściej słyszałam tam obce języki niż język polski. Nowoczesność przeplata się z historią. I jest to w tym przypadku bardzo udane połączenie. A w samym Jaworznie trafiłam na ślady Hundertwassera. W bardzo specjalnym miejscu. I wyjątkowym. Można sobie pomyśleć, że jesteśmy w Wiedniu, nie? Możemy tak pomyśleć. Jak się nazywa ten gość, co tutaj właśnie robi z resztek płytek? Hundertwasser. No właśnie, a to jest w Jaworznie. Betlejem, tak? Jest to dom wspólnoty Betlejem. A miałam wrażenie, że przeniosłam się do Wiednia. Co tu mamy? Naszego ukochanego księdza Mirosława. Mistrza świata w budowaniu domów. Dla Polecam i rekomenduję. Wojciech Żeliński, ludzi. nie? Tak, i Krystyna Czubówna. Cześć. Siema chłopaki. Ale wytarłeś szyją. Ale ty wytarłeś szyją. Jakie śliczne. Cześć. No to daleko czy nie? Cześć. Kłapouchy. O, ten na pewno to jest kłapouchy. Ten chce ewidentnie do kamery. No już nie wiem, co mam zrobić. To tu powinieneś powiedzieć, no to daleko czy nie? No to daleko czy nie? Patrz jak się popisuje. Aha. Mhm. Ale mamy panią od kampera. Brawo, brawo. Raczej przymiarki do zmiany zawodu. Anna zmieniła Fiata Bravo na Ducato. Tak. Mówi, że nie widzi różnicy. W Jaworznie spróbowałam wielu nowych rzeczy i mega mi się podobało. Czy nie o to w życiu właśnie chodzi? Jedziesz ze mną? Oczywiście. To wsiadaj.
Później jeszcze wizyta w moim domu rodzinnym i spotkania ze znajomymi. Bardzo intensywny i dobry czas. Po wspólnie spędzonych kilku dniach w czerwcu Wojtek wrócił do Glasgow, a ja wpadłam w wir pracy. Tym razem wycieczka 3-dniowa w Bieszczady, która nie zakończyła się zbytnio dobrze dla mnie. Właściwie nie trwała 3 dni, tylko 1. Wszystko z powodu nagłego i narastającego do granic możliwości bólu zęba. I tak pięknie zapowiadająca się wyprawa pożegnała mnie tylko przepięknym zachodem słońca. W czasie powrotu do domu. Nawet nie spodziewałam się, że na drugi dzień doznam tak niewyobrażalnego bólu. A w tym czasie, kiedy ja męczyłam się z zębem, Wojtek męczył się zdobywając Mont Blanc. Mamy to. A kilka dni wcześniej zdobył Weisshorna. Ale wróćmy do teraźniejszości. I nadszedł ten dzień. Musiałam spakować się na nie wiadomo jak długi czas. Do tej pory nie wiem, jak mi się to udało. I ruszyłam w drogę do Glasgow. Czekałam na ten dzień kilka miesięcy. I w sumie nie mogłam uwierzyć, że tak długo wyczekiwana data już jest. Tym razem nie siedziałam przy oknie, więc nie mogłam dokładnie sfilmować pięknego zachodu słońca. Ale największym zdziwieniem było, że było jasno w Glasgow o 23. Od razu po przylocie zaczęliśmy przygotowania do wyprawy kamperem, pakowanie, dokupywanie sprzętu. Na szczęście można było to połączyć z wyprawami w różne miejsca w Szkocji. I zaliczyłam też swoje pierwsze 250 km po lewej stronie drogi.
Niesamowite, jak bardzo ten kraj inaczej wygląda w lecie niż w zimie czy wczesną wiosną. Choć nadal pogoda mocno w kratę. Szczerze mówiąc, te załatwienia sprawiły, że nawet nie wiem, kiedy zleciało 2 tygodnie lipca. A i tak wiele rzeczy zrobiliśmy na ostatnią chwilę. Na przykład kupiliśmy skuter od przesympatycznej pary i myślę, że to była znowu cudowna koincydencja czasu. I po 2 tygodniach przygotowań nareszcie ruszyliśmy w drogę do Europy. Opuszczaliśmy deszczową, pochmurną i zimną Szkocję i kierowaliśmy się na południe do portu. Dla Wojtka to nie była pierwsza wyprawa kamperem. Nawet przerobił przyczepę dla koni, żeby móc podróżować w taki kamperowy sposób. Niezły z niego zawodnik. Więc ma już wprawę. Ma już za sobą nawet 7-miesięczną wyprawę po Europie kamperem. A ja, no cóż, byłam świeżakiem. Nie wiedziałam nic o kamperowym życiu, oprócz tego, że bardzo chciałam go spróbować. Czy było mi łatwo? Myślałam, że będzie gorzej z aklimatyzacją, ale dałam radę. Pierwszy nocleg za nami. Widoki z okna piękne. Ale czy się wyspałam? Chyba nie do końca. Zwłaszcza, że był to nocleg przy autostradzie, ale wizja wyprawy, wakacji życia sprawiła, że w ogóle nie czułam niewyspania, raczej podekscytowanie. A to nasz domek na kółkach. Słoneczko. Nie zatrzymywaliśmy się tego dnia wiele. Bilety na prom najlepiej kupić dzień wcześniej, nawet 1,5 dnia wcześniej. Wtedy ceny są dużo niższe. Mieliśmy prom rano o 8:00 z Dover, ale nie chcieliśmy przyjechać na ostatnią chwilę, więc postanowiliśmy przenocować już w samym Dover. Po drodze mijaliśmy sielskie
tereny Anglii. Nawet przejeżdżaliśmy koło Nottingham. Byłam bardzo podekscytowana, że mogę być w miejscach, które były związane z Robin Hoodem, na którym się wychowałam jako dziecko. I podziwiałam, jak zmienia się krajobraz. Podekscytowanie mieszało się trochę ze strachem. Jak to zwykle przed wyprawą bywa. A nagle naszym oczom ukazał się Londyn. Tylko zarys wieżowców, ale jednak. Przejeżdżaliśmy też przez most, który wybudowano dawno temu, a opłata za niego, za przejechanie przez ten most jest obowiązująca do dzisiaj. Podejrzewam, że już dawno spłacono budowę tego mostu. Ale czad! O 21:00 zobaczyłam białe klify w Dover i rozległe morze. Od razu ruszyliśmy na zwiedzanie, choć nie mieliśmy wiele czasu ze względu na zachód słońca. I choć widoki były przepiękne z klifów, to wiatr wiał niemiłosiernie. Aż chciał głowy pourywać. A ja zastanawiałam się, podekscytowana i zestrachana jednocześnie, jak będzie wyglądać ta nasza wyprawa. Gdzie nas droga zawiedzie. Gdzie nas koła poniosą.